Julita mi się pokazuje w Tybecie. Ona jest tam kobietą, tak jakby była mniszką i ma przed sobą księgę, którą pisze odręcznie. Ona jest właściwie skończona, jest bardzo gruba. No tak, nie wiem, to jest chyba jakiś symboliczny obraz, bo tak jak ona wstaje, to mniej więcej ta księga tak jakby jej sięgała, no tak przed kolano i ona tak ją teraz kartkuje, trochę też tak jakby zerwał się wiatr, ten wiatr też te strony przekłada i ona czyta, sprawdza, czyta, mówi, że czyta, czy czegoś tam jeszcze nie powinna poprawić, dlatego że to, co było napisane na samym początku, kiedy ona to pisała, to już teraz w tym momencie przestaje być aktualne i tak to się dzieje, kiedy jesteśmy w procesie, ona mówi, w procesie wiatru. Ja to odbieram jako w procesie transformacji, że pewne rzeczy, ona mówi, że są prawdziwe, te, co są już tutaj w tej księdze na początku, one są prawdziwe, ale one już są przetransformowane, że teraz napisałaby to już inaczej. To jeszcze zapytaj Julitę o pozwolenie na sesję dla niej. Tak, daję pozwolenie. Czyli to jest księga jej życia tutaj, tak? Co pokazuje nam tutaj? Żyć? Nie, to jest księga narodzin, życia i umierania. Czyli coś takiego jak ta tybetańska księga umierania, ale to jest inna księga. Bo teraz zaczyna rysować, czyli zaczyna rysować coś takiego jak taki kształt migdał, takie oko w kształcie migdała. No i teraz tak, życie pisze na górze, że to jest życie, czyli ta kreska na górze, kreska na dole to jest znowu życie i te dwa punkty, które scalają górną z dolną w tym kształcie migdała, to pierwszy po lewej stronie to są narodziny, a po prawej ten punkt scalający to jest śmierć, coś takiego. Czyli to, że pokazuje tu się jako mniszka w Tybecie, to też nie jest przypadek, to jest nawiązanie do jakiegoś życia ważnego, o którym tutaj chciałaby też opowiedzieć? Ważne, tak, na tyle, że przestrzeń nim jest wysoka. Ona tak jakby pokazuje, że tam jest była wysoka energia. Teraz to może różnie bywa i tam było jej łatwo, ona tam schodziła po to, że łatwo jej było osiągnąć takie stany, nie wiem, kontemplacyjne, może tak? To nie ma dużo wspólnego z medytacją, gdzie tak jakby sama w sobie, poprzez siebie rozpakowywała informacje. I ona pokazuje, jak to robiła i to jest tak, jakby siadała gdzieś przy na przykład jakiejś skale albo u siebie w domu i ona siada tak, jakby siadała na podłodze, nogi ma może lekko zgięte w kolanach, czasami wyprostowane, czasami to jest pozycja taka lotosowa, ale głowa jest często skierowana do serca, tak jakby pochylona w stronę serca albo tak jakby wygięta do tyłu, ale też nie jakoś bardzo mocno. Co takiego jest w tej pozycji do przodu, głowa lub do tyłu, że to pomaga jej rozpakowywać informacje? Zbliża pole mentalne do serca. Jeśli serce jest silne, jeśli serce jest wysokoenergetyczne, to zagłusza myśli. Ona wie, że to był jej sposób, że to zbliżanie do serca to było ukłon przed duszą. Ona się w ten sposób kłaniała sobie, sercu, duszy, że pochylała tę głowę. Czasami ta głowa, kiedy ona tak była bardziej już do tyłu, taka odgięta, to była taka jej manifestacja tego, że ona jakby pokazuje, że coś się uwalnia w kręgosłupie, że następuje jakieś rozprężenie, że ta struna, którą my tutaj jesteśmy, kręgosłup jest bardzo ważny, jako taka struna, która też nas łączy z czymś takim mistycznym, co jest również zapisane w naszym ciele, co jest naszym rdzeniem. Tam też jest w jakimś sensie zapisana wiedza na nasz temat i w ogóle kręgosłup, on tutaj pokazuje kręgosłup, te lędzia, to wszystko powinno być elastyczne. Czyli tutaj mówi o życiu w śmierci, o transformacji i że wiele rzeczy już w tej księdze jest nieaktualnych, bo dokonała się ta transformacja. Natomiast jeśli chodzi o obecne życie Julity, która jest tutaj z nami, czy też ta transformacja w dużej mierze już zaszła? Czy jeszcze dużo tutaj przed Julitą? Znaczy dużo zrobiła i dużo jest przed nią. To jest trochę tak samo jak przed tamtą Tybetanką, czyli to nie znaczy, że w pewnym momencie dochodzi do jakiejś transformacji i ta transformacja jest skończona, dlatego że dopóki tutaj jesteśmy, jest jeszcze coś przed nami do zrobienia. Tam ona pokazuje coś takiego jak śmierć, czym dla niej były jakieś takie śmierci, które ona przeżywała w tym życiu tybetańskim, to było uśmiercanie ego.
I ona z tym ego potrafiła się dosyć szybko, tak jak ja to teraz widzę, dosyć szybko rozprawiać. A pokus było dużo, dlatego że ona tam była kimś, do kogo się przychodzi po wiedzę, do kogo się przychodzi też po transformację, do kogo się przychodzi po słowo, po dotyk, żeby dotknęła głowy, żeby coś powiedziała. No i tutaj ego w związku z tym mogło bardzo mocno urosnąć. Ona też siebie pokazuje, widzę, tak jakby trochę wstecz, bo ta kobieta, która tutaj jest, ona ma lekko takie siwe włosy. Nie jest jakoś sędziwa, ma powiedzmy około 40 lat, ale tak jak się cofam, to też była jakaś taka bardzo piękna dziewczyna. Tam było wielu jakichś adoratorów, mniej lub bardziej zamożnych i ona pokazuje, że właściwie jej życie było takim życiem, które przygotowuje do śmierci. Życie, które przygotowuje do śmierci, a śmierć nie jest końcem, ona jest początkiem. Tak naprawdę dopiero wszystko się zaczyna, a to nie jest koniec. Ona tam w tej książce opisuje, że śmierć to jest początek. Narodziny nie są początkiem. Jak to dobrze ująć? Narodziny są formą jakiegoś takiego przejścia, są przypieczętowaniem. To jest podwracane, czyli początkiem jest śmierć i śmierć jest wyzwoleniem. I tak naprawdę, gdyby tu w Matrixie nie było wszystko poprzestawiane, te 1500 razy, o czym tam już w jakiejś sesji było, to my byśmy bardziej świętowali śmierć niż narodzenie. Bo ona tak jakby pokazywała, co tutaj świętować, to narodzenie, powrót, to jest bardzo duże poświęcenie dla duszy, która postanowiła, że poprzez bardzo takie niedoskonałe narzędzie, jakim jesteśmy tutaj my dla duszy, że ona dokona tutaj transformacji poprzez to narzędzie, które samo w sobie ją ogranicza, tej transcendencji, oczyszczenia i wyjdzie. Więc to raczej śmierć powinna być, tylko takim świętowaniem i to świętowanie powinno odbywać się w takiej energii, która byłaby energią wznoszącą i pomagającą tamtym częściom nieświadomym opuścić grę, opuścić Matrix. Czyli to życie tybetańskie tej dziewczyny, później kobiety, staruszki było bardzo świadome, miała tam w ryzach własne ego. Ona mówi cały czas ego, ona pokazuje to ego i mówi o tym ego jako czymś, co jest wstydem, takim, znowu brakuje słów, bo to tak jest oceniające, jak powiem, że wstyd mieć takie ego, ale ona tak jakby pokazywała, że to takie rozpasane ego, takie chowanie się za czymś, za jakimś wizerunkiem swoim, karmieniem się, że kiedy ja robię coś dobrego, ktoś mnie chwali, albo kiedy się podobam, albo kiedy mówią mi komplementy, że coś we mnie sztucznego się poszerza, że to jest zaprzeczenie bycia w energii uzdrowicielskiej, bo energia ta uzdrowicielska, czyli energia duszy, ona nie jest kompatybilna z ego, z tym poczuciem ważności, takim jakimś tam byciem nauczycielem. Tu nie chodzi też o fałszywą skromność, to nie chodzi o to, że teraz ktoś będzie udawał, że na nim to nie robi wrażenia. Zbliżamy się do duszy, kiedy to naprawdę nie robi wrażenia. Zarówno jeśli ktoś nam pluje w twarz, jak i ktoś nas wynosi na piedestał i chce zakładać nam złotą koronę z papieru. To zobaczmy Julita, która była tak świadoma w tamtym życiu, kiedy umiera, bo tutaj mówię o tej śmierci, jak to jest ważny etap. Zobaczmy, w jaki sposób tam umiera i ten jej proces przechodzenia tam na tą tak zwaną drugą stronę. W przypadku tak świadomej osoby, czy tam ją ktoś wita, gdzie trafia w te zaświaty, co tam się dzieje z nią? Ona wychodzi tak jakby szła drogą, wie, że ma iść drogą, a nie ma tam światła, pojawia się jakiś krajobraz, bardzo podobny do tego, który ona zna tutaj za życia. Ona ma świadomość, że opuściła ciało, dlatego że się przygotowywała i jakby wiedziała, że stan umysłu w momencie odchodzenia, ale też przed odchodzeniem tak naprawdę wpływa na to, kim my będziemy później, kim będziemy tam. I bardzo jakby ważne jest to dobre życie. Jeżeli ktoś chce przejść w dobry sposób, to też to w tej sesji takiej tam przekazowej mojej jest ostatnio o tym umieraniu, ale tutaj to się bardzo potwierdza, że jeżeli ktoś chce dobrze umrzeć, czyli przejść, czyli przetransformować, musi wcześniej dobrze żyć. Dobrze nie oznacza, że to musi być w dostatku i w zaspokajaniu ego i w wielkim majątku, tylko dobrze na tyle, żeby jego jakość pozwoliła mu na to przejście, żeby nie było tam żadnych haków na niego. Ja ją widzę tak, ona przechodzi i pojawiają się bardzo podobne przestrzenie jak te, w których jest w Tybecie, ale inne, rozpoznane, ale inne, tak jakby ona je rozpoznawała z innych stanów, czyli z tych takich stanów medytacyjnych i
później idzie dalej, idzie sama, tam jest taka jakby samotna wędrówka i w pewnym momencie dochodzi do czegoś takiego, co pokazuje jej się jako, ja nie wiem jak to nazwać, bo to jest trudne do opisania. To ja już tego właściwie nie widzę nawet, więc nie wiem jak mam to powiedzieć. Jak zbiornik energetyczny, to nie jest źródło, jeszcze na pewno to nie jest źródło, ale to jest coś, co jest taką przestrzenią poza oczkiem siatki. Jeśli nazwiemy Matrix, że to jest taka siatka jak siatka na motyle albo siatka piłkarska, to oczko takie, przez które można wyjść, jeśli się ma odpowiednią częstotliwość. I tam się otwiera inna przestrzeń. To jest przestrzeń już poza, ale też jeszcze to nie jest źródło. I ta przestrzeń jest przestrzenią nieskończonej kreacji. Taką przestrzenią, gdzie można przybrać jakąkolwiek formę, gdzie nie ma inkarnacji, gdzie nie trzeba się wcielać, a nie umierać, gdzie niczego nie trzeba, a można dużo, wszystko. Tam nie ma czasu, nie ma przestrzeni. I tam są dusze, które już nie wchodzą do Matrixa i tam są dusze, które, dobra, już wiem, czyli tam są dusze, również nasze, bo dusza nie jest w Matrixie, więc tam są dusze, to jest miejsce dusz, to nie jest astral, to jest miejsce dusz. I teraz jak mówimy, że dusza, teraz trzeba przeprowadzić duszę, oczyśćmy duszę, wskażmy duszy, jak ma iść do tego światła, to nie, to mówimy o tych częściach energetycznych, które są tymi częściami świadomymi, nieświadomymi i tam są różne doświadczenia wgrane i różne przywiązania też do tego Matrixa i do tej siatki, ale dusza, jak wiemy, nie schodzi do tej gry, bo jest z nią niekompatybilna, musi użyć narzędzi różnych, czyli tej sztucznej inteligencji, tej starożytnej technologii, która została pierwotnie tutaj stworzona przez nas, a później ona została przejęta przez coś tam innego, ale to jest osobna historia. No i tam są dusze, te faktyczne dusze, które mają połączenia z swoimi częściami energetycznymi, więc ta Julita, ta Tybetanka, która idzie do tego miejsca, to jest ona jako jej świadomość, jako jej część energetyczna, która idzie tą drogą do swojej duszy i to nie jest przestrzeń astralna. Ale też nie źródło jeszcze powiedziałaś, tak? Nie. Czyli wychodzi poza siatkę Julita tutaj w tym punkcie i kiedy jestem przed tym, jak to nazwałeś, zbiornikiem, to co tam dalej się dzieje? Postanawia jednak wracać, jednak się inkarnować? To jest trudne do powiedzenia, bo to jest takie, tam nie ma umysłu. Ja nie wiem, jak to zinterpretować, bo ja czuję stan. To jest taki stan po prostu, to jest stan takiego pojęcia wszystkiego. I ona jest tym stanem napełniona, ona takie ma poczucie, no dzisiaj jakbym próbowała to teraz spłycić, no bo umysł tego nie odda, więc on musi to jakoś opowiedzieć, więc to spłyca i może wygenerować obrazek. No i na przykład to jest trochę tak, jakby ktoś się tak bardzo nasycił tym powrotem i by zobaczył, że to można zrobić. To jeszcze nie jest powrót, taki faktyczny powrót, to nie jest zamknięcie gry, ale to jest dotarcie do swojej duszy, to jest zetknięcie się z duszą. I jeżeli się tak stykam z duszą, to się tą duszą doładowuje, cokolwiek to znaczy. Tu nie chodzi o nic negatywnego, wręcz odwrotnie. To znaczy, że można to osiągnąć, więc mogę się wcielić. Mogę się wcielić tutaj i żeby to pokazać. Sporo, nie wiem jak to procentowo określić, osób z duszami gdzieś na jakimś etapie swojej wędrówki, tego bytowania w tej grze, gdzieś tam docierało, wychylało się, często to robią dzieci, bo dzieci mają taką naturalną zdolność wychylania się poza siatkę, tylko nie wiedzą, co robią. I nikt im tego nie tłumaczy, a później to nagle zostaje odcięte i też to często sensytywne dzieci pamiętają jako traumę. Zapamiętują jakiegoś odcięcia, że nagle coś się zmieniło, jak miałam tam, nie wiem, 7, 8, 10 lat. I już taki, bo jestem inna, wiem, że już jestem inna, coś pękło. Więc tak to było. Ona z jakichś względów, nie wiem, czy potrafię jakoś pojąć, żeby to przekazać, czuje się tak bardzo nasycona, że wie, że może przenieść te informacje i jeszcze wielokrotnie przejść tę drogę, aż dojdzie tam, jeszcze dalej tam, dokąd ma dojść tak naprawdę. Ona dostaje od swojej duszy tak jakby, no, ja tu widzę, to jest taka obrazkowa historia, tak jakby jej dusza, która przyjmuje jakąś postać, ale to jest zarys, tak, bo to jest energia przede wszystkim. To jest energia, czasami się pokazuje jak jeden atom taki mały, a momentami się rozrasta i tworzy taki słup energetyczny, może tak to lepiej powiedzieć. I ona dostaje coś, co jest zapisane w niej, ale tego tutaj nie powie, bo znaczy tego nawet nie wie teraz. To jest do rozpakowania dla Julity w tym życiu. Każdy z nas ma taki pakunek
bo my sobie dajemy bardzo dużo sygnałów i bardzo dużo wiadomości, mamy zapakowane je w sobie i chodzi o przypomnienie, o rozpakowanie ich. A możesz zerknąć jeszcze kolejne życie po tym nasyceniu się tamtym stanem, o którym teraz mówiłaś? Jakie jest jej kolejne życie? No właśnie tutaj trudno jest mówić o tym kolejnym życiu, bo to jest jakiś winogron, tak? Ten czas nie jest linearny. Więc te życie tam poza czasem, jest ich wiele. A czy to obecne jest jednym z takich żyć z tej kiści? Kiści tak, ale nie jest życiem takim jakby najbliżej tego, tylko tak jakby jeszcze takie, jak patrzę, tak by dwa grona jeszcze rozdzielały. Na pewno blisko są jakieś takie życia morskie, cokolwiek to znaczy, czyli ona bardzo dużo czasu spędza przy wodzie, ciepła woda, taka turkusowa woda. To są jakieś takie życia, ja wiem, beztroskie. Tak się wydaje, tak jakby po tych życiach następował, no nie wiem, jakbyśmy sobie mogli zrobić wakacje. Czyli teraz są takie życia, gdzie się wraca z takiego życia, to jest takie ominięcie tego momentu inkarnacyjnego i ten moment inkarnacyjny jest bardziej na własnych zasadach, chociaż sama inkarnacja jest traumatyczna w jakimś sensie, bo jest znowu oderwaniem, czyli my znowu przechodzimy to, co jest tą pierwotną traumą, tym zapisem pierwotnej traumy, czyli rozłączenie od czegoś, co jest nami, co jest bezpieczne, co jest taką wyjątkową przestrzenią, gdzie jest nasz dom, czyli jesteśmy odrywani i wchodzimy w świat technologii. Tutaj, kiedy mówisz o tym rajskim życiu, Julita nam też powiedziała, że jest taki powracający sen, jakaś rajska plaża, gigantyczne fale, nadchodzi jakiś kataklizm i ona wraz z tą społecznością już wiedzą, że zaraz to ich życie się zakończy. To jest to życie, o którym tutaj wspomniałaś, pamięć tego życia w tych snach powracających? Tak, bo są dwa takie życia. Znaczy w tym śnie. Jedno życie to jest Atlantyda, koniec Atlantydy i to zdanie sobie sprawy z tego, że to już jest koniec tej kreacji, to jest jedno życie, a drugie to jest, próbuję to jakoś zlokalizować, to jest takie jakby Polinezja francuska, która byłaby większa. Tak jakby miała jeszcze więcej wysp albo jakichś półwyspów, połączona być może z jakimś kontynentem, jakąś taką cienkim takim półwyspem. Nie wiem, to dziwnie to wygląda. To na pewno nie jest ta mapa, którą my znamy. Trochę to wygląda jak palma, kształt palmy ma. I tam było tsunami, coś takiego jak tsunami, które też tę społeczność wtedy zatopiło. Ona sobie z tego zdaje sprawę, ale nie ma tam lęku. To ona ma w sobie jeszcze cały czas tę pamięć, że to nie ma znaczenia. I to nie ma znaczenia, takie, o którym tutaj teraz mówimy w sesji, jest ważne o tyle, że ono powoduje, że nie ma lęku również przed życiem, bo lęk przed śmiercią jest lękiem przed życiem, lęk przed życiem jest lękiem przed śmiercią. Ale tutaj też jest informacja od Julity, że ta fala nadchodzi, ona wie, że jest ta śmierć nieunikniona, ale mam poczucie straty, że umieram młodo i nie nażyłam się. To jakiś był hak na nią później? To jest bardziej jej ego, które tam wtedy się tworzy, czyli to jest bardziej tak jakby po stronie hosta. Natomiast ja nie widzę w niej lęku tam, tak na tym poziomie głębokim, czy poczucie straty. Raczej takie, ja bym powiedziała, rozczarowanie, że jednak, okej, dobra, czyli w tej grze teraz włączyli przycisk tsunami. Okej, a jeszcze myślałam, że coś, no dobra, okej, dobra, ale nie widzę tam lęku. A czy w tych życiach tutaj rajskich była też jej córka z nią tam? Zaraz ją zaprosimy tutaj też do uczestniczenia. Tak, w tym rajskim była jej matką. No to skoro mowa o córce, spróbujmy tutaj przywołać, czy chciałaby się przysłuchiwać. Córka też będzie punkt dotyczący jej lęków, ale na razie tylko zobaczymy, czy się pojawi. Tak, jest. Mhm. Chciałabym teraz przejść do obecnego życia Julity i jej narodzin. Traumatyczny poród jej mamy. Mama, która za bardzo nie chciała o tym wydarzeniu mówić, natomiast Julita w trakcie jakiejś tam medytacji czy różnych technik pracy nad sobą ma te wglądy, kiedy to czuje, że rodzi się z martwej macicy i że musi to robić sama, że tam utyka, że dusi się, że czeka ją śmierć. Czym są te wspomnienia? To jest wspomnienie porodu i to jest takie wspomnienie kolektywne. Czyli można powiedzieć, że większość z nas doświadczyło takiego porodu. Dlatego, że żeby ten poród wyglądał inaczej, to kobieta rodząca i również mężczyzna, który powinien być obecny przy tym procesie
jako ta energia męska, czyli ta energia dająca dziecku i kobiecie to poczucie bezpieczeństwa. Ono jest wtedy potrzebne o tyle, żeby zapewnić takie poczucie bezpieczeństwa ciała. To jest tak jakby komunikacja ciało i części duchowe. Ciało tak jakby przejmuje stery. Ono chce sobie poradzić, ono musi sobie poradzić, ono staje przed bardzo dużym wyzwaniem. Na różnych poziomach jest jeszcze mental, mózg. No, tam są różnego rodzaju procesy hormonalne. Dzieje się też dużo w sercu. No i to jest ta strona biologiczna, mentalna. Dołącza się też ciało emocjonalne. Te wszystkie ciała i tak naprawdę największe zapotrzebowanie jest na energię duszy i ducha, która by ten proces sprowadziła jakby na takie właściwe tory. I tam mężczyzna jest również bardzo ważny jako ta fizyczna reprezentacja ducha, czyli wsparcie ciała. Bo to jakby to ciało potrzebuje, czyli to ciało tej kobiety rodzącej pod warunkiem, że ona ma zaufanie do swojego męża. I to nie jest mąż, który tam, nie wiem, zdradza, który jest niezainteresowany albo po prostu ma jakiś tam swój ciężki bagaż. Tylko jeżeli on potrafi to wygenerować, to on jakby też na jakimś poziomie energetycznym wspiera ciało, daje jakieś takie poczucie bezpieczeństwa. No i my takich porodów nie doświadczamy i to jest taka, no powiedziałabym, kolektywna historia. Akurat Julita to pamięta. No właśnie, tutaj Julita mówi o tym, że miała takie poczucie, że musiała robić to sama i ciekawe jest też to, że jej córka też pamięta swój poród i też nie chce o tym mówić, bo jest to nieprzyjemne i też, jeżeli dobrze pamiętam, to córka też tam powiedziała coś takiego, że sama tam musiała to robić. To tak jest, że pomimo tego wysiłku matki, tego parcia, tego krzyku, to tak naprawdę to dziecko wykonuje tam największą pracę w trakcie tego wychodzenia? Tak, bo poród taki właśnie ten z krzykiem, znaczy to jest zrozumiały jest ten krzyk, ale tak naprawdę poród, który byłby z tego wysokiego C, czyli z tej wysokiej energii, to jest poród, który byłby no płynny, to jest po prostu takie wyślizgnięcie się, wyjście. Nawet tam nie ma specjalnego przyciskania. Ono oczywiście może trwać, bo się zadziewają różne procesy, ale to jest proces, gdzie tak, właśnie dziecko czuje wsparcie od tej energii żeńskiej, która uczestniczy w tym porodzie, a kobieta jest, nie wiem, no spętana bólem, otumaniona być może jakimiś lekami, jest przerażona, jest w bólu, jest w strachu, czy dziecko będzie zdrowe, w strachu, czy sobie poradzi, czy da radę wypchnąć, a co będzie, jak nie da rady, a jak to dziecko nie wyjdzie. I tam się wszystko nakłada, tam jest bardzo dużo w trakcie też porodu jest ingerencji, pobierania energii cierpienia, energii właśnie emocjonalnej, energii bólu, przychodzą świetliści. To dlatego dziecko ma poczucie osamotnienia, że musi to robić na własnej energii, musi wyjść na własnej energii. Matka się stara, to nie znaczy, że matka źle, no, ona po prostu nie wie, jak ma to zrobić. Od tego nikt nie uczy. Czyli trauma jest kolektywna, dotyczy nas wszystkich, ale tutaj jeszcze dodatkowo ten poród miał jakieś swoje komplikacje w przypadku jej mamy, czyli tutaj dodatkowo jeszcze dołożyły się inne elementy. Czy dzisiaj tutaj u Julita z tego porodu, z tej traumy też może się tutaj w tej sesji dzisiaj oczyścić? Wyjąć to z siebie, cokolwiek to oznacza? No to jest taki osobny proces. To czyszczenie porodowe to jest tak bardziej, no to jest już innego typu sesja, taka bardziej ta czynna 2 na 1, ale tutaj jeśli chodzi o to teraz na tym etapie, no to jest pójście całą swoją świadomością do tego momentu i przekazanie tam sobie energii tej, która jest teraz potrzebna i która jest energią Julity, czyli to jest jej żeńska energia, którą ona pamięta z Tybetu, na przykład z Tybetu albo z tego przejścia, kiedy zwróciła się do swojej duszy, czyli do tej pierwotnej żeńskiej energii, czyli do energii matki, to jest taka uniwersalna energia i bez względu na to, ile matek było i my byliśmy matkami, czy nasza matka to była nasza córka, czy to był syn, czy to była babcia, to poza tymi wszystkimi układami, to dusza jest tą matką i ona tam dając sobie w tym momencie no, taki potencjał energetyczny do tego, żeby to wszystko w sobie przetworzyć, tak jakby dostaje takie paliwo do wyjścia, zupełnie inne paliwo do wyjścia i no tutaj jest cała praca, ale to jest osobna w ogóle praca, to jest też praca z przejściem, czyli praca z zejściem do Matrixa. Tylko to wszystko trzeba robić z bardzo wysokiej energii. To nie jest praca jakaś tam, że sobie coś tam wizualizujemy, że przechodzimy, tylko w tym procesie musi być wysoka energia, dlatego że ona jest w stanie rzeczywiście to zmienić, przepalić,
i zmodyfikować tę tak zwaną przeszłość, bo tutaj się dwie rzeczy nakładają, więc tutaj to, co ona może zrobić, to i co robi teraz, no to jest danie tam sobie tej, ponieważ czas nie istnieje, to ona sobie daje tam tę świadomość, z jaką energią ma zejść i ma nie czuć się samotna, ma nie czuć się taka, że nikt jej nie wspiera, że ona musi to zrobić sama, bo to jest zasób, że ona to robi w tym momencie sama i to jest nauka tego, że sami przychodzimy i sami odchodzimy i to ma jej nie obciążać, tylko to ma ją wznosić. Tak jakby ona jeszcze dodatkowo sobie daje tam bardzo duży potencjał energetyczny, taki, który jest jak paliwo dla rakiety, która ma wystartować. Ale Julita się tutaj rodzi i jako dziewczynka ma różnego rodzaju widzenia. To jest taka naturalna umiejętność, którą ma tutaj wiele dzieci, prawda? To nie jest nic tutaj nadzwyczajnego, ta zdolność u Julity małej. Znaczy, to mają dzieci z duszami i nie wszystkie, czyli to różnie bywa, zależy. Jakiś odsetek dzieci z aktywną duszą, czyli to dotyczy tylko dzieci z duszą, to widzenie. Ona to ma, tak, ona to ma rozbudowane, mniej pamięta niż miała rzeczywiście. A czy konsekwencją tego traumatycznego porodu na przykład są te zaburzenia neurologiczne, o których nam mówiłaś, śnieg optyczny, to zaburzone widzenie, podobne do szumu telewizyjnego? To nie do końca jest to. To jest pamięć szumu, tak jakby ona sobie coś chciała zostawić poprzez to widzenie, tak jakby chciała widzieć inaczej, jakby chciała widzieć razem z zakłóceniami, tak jakby chciała widzieć tutaj rzeczywistość taką, jaką ona, znaczy bliższą takiej, jaka ona jest, razem ze swoim śnieżnym obrazem, który coś przysłania. Tak naprawdę ona, widząc ten śnieg, to jest oczywiście jakiś tam dyskomfort, ale też minął pewnie czas, że kiedy Julita się zorientowała, że ona widzi trochę inaczej niż inni, ale to jest tak, jakby ona widziała, że ten śnieg to jest coś, czego my nie widzimy, ale to istnieje. Ten zaśnieżony obraz, on nam zaburza prawdziwe widzenie. Więc to są takie przeszkadzacze jeszcze takie nakładane tutaj na percepcję. Zerknijmy teraz, ta ciąża, która nie zakończyła się, tutaj narodzi nam żadnego dziecka, bo okazało się, że była to ciąża z pustym jajem płodowym. Dopiero tam po jakimś czasie zostało to odkryte w jakimś badaniu. Dlaczego takie coś miało miejsce? Bo jest pytanie, czy miałam ciążę eteryczną i czy to ma związek właśnie z tym? Nie było ciąży eterycznej. Znaczy było przygotowanie, natomiast jakby nie doszło do tego, żeby ona nosiła w sobie jakieś eteryczne płody. A czy to było takim podłożem, aby w kolejnej ciąży też czuła lęk przed ciążą? Ja widzę, że to była próba zaimplementowania jej zarodków i to nawet zrobienia czegoś takiego, żeby ona miała problemy z zajściem w ciążę, czyli bardziej, żeby jej ciało służyło do tego, żeby było takim inkubatorem dla tych eterycznych, też nie, tych sztucznych ciąż astralnych. Może właściwie słowo astralne tutaj jest najbardziej adekwatne. Natomiast ona jakoś tutaj swoją świadomością wypchnęła to z siebie. Później była też aborcja, tutaj też się tym zajmiemy na procesie oczyszczania i potem dochodzi już do poczęcia jej córeczki i tutaj też takie, można powiedzieć, poczucie winy, że nie przeżyła należycie tej ciąży, bo tutaj był też strach, właśnie poczucie winy. Córeczka, która tutaj się pojawiła, zaraz też do niej wrócimy, a ten sam akt porodu córeczki, to co tutaj Julita powiedziała, że czuła się jakby odłączona od swojego ciała wtedy. Dlaczego? No bo tak wygląda poród, ale to jest też znowu to, że Julita ma świadomość. Teraz ma większą świadomość ciała niż wtedy. I teraz właściwie potrafiła to w taki sposób nazwać, kiedy ona wie, co znaczy być połączoną z ciałem, a jednocześnie też niepołączoną, bo my wiemy, że dusza tutaj jakby się i tak w pełni nie loguje, ale kiedy ona jest tak jakby rozmoszczona w ciele, no to ciało korzysta z innych zasobów i to jest trochę tak, jakby ciało, po prostu ono wie, że ma takie zadanie, jak ma wiele zadań i przed wieloma rzeczami nas chroni, ono robi to, co do niego należy, ono jest tak zaprogramowane, więc można powiedzieć, że ciało w tym momencie jej porodu miało oczywiście wsparcie duszy, to też nie jest tak, że nie, ale miało swoje różne uwarunkowania i nie dostało takiego paliwa, jak mogło dostać. Ale córeczka przychodzi na świat i też opowiada mamie, aczkolwiek niechętnie, o tym, że pamięta swój poród. Córeczka jest zalękniona, tutaj jakieś problemy, jeśli chodzi o relacje.
Czy ma to związek, zapytamy teraz córeczkę Julity, czy ma to związek z tym porodem, te lęki? Jeśli nie, to z czym? To są lęki, w ogóle lęki, które ona też przejęła w życiu płodowym, ale które też były jej zapisem na to życie. To są też takie lęki dziecka sensytywnego, które ma inny odbiór rzeczywistości, nie potrafi jeszcze sobie zapewnić i nie ma tego pokazanego dobrze, tak jakby energetycznie, czym jest to osadzenie w sobie, w swojej energii. Też wspomnienia, o których mówiła Julita, że córka też bardzo dobrze pamięta swój poród, to jest też takim ewenementem, no bo nikt z nas nie pamięta raczej swojego porodu, no chyba, że tam wejdzie w takim wysokim, głębokim stanie i to odtworzy, a ona pamięta, ale tam się zlewają dwie rzeczy. Tam jest pamięć porodu matki, która do niej weszła w trakcie porodu, bo się odpaliła trauma Julity porodu, czyli kiedy ona przychodziła na świat, i tego porodu też. Także to są jakby takie pamięć dwóch porodów. Ten poród, kiedy to Julita rodzi, jest lżejszy, ale tak, córka też pamięta to, że ona się przeciska sama, że ona idzie sama i znowu jest to jest to, że to sama nie jest źle. To jest ten miecz obosieczny w Matrixie. To jest to, że przez to, że nie ma tego wsparcia od energii żeńskiej, bo gdyby ono było wtedy w trakcie tego porodu, to dziecko miałoby też takie poczucie, wyszłam sama, ale wyszłam sama, jestem bohaterką. A tutaj jest wyszłam sama, bo musiałam. I to jest taki niuans, ale jednak nie niuans, bo on tworzy zupełnie inne drogi, zupełnie inne rzeczywistości. To jeżeli chodzi o relację właśnie z córką, tutaj mówiłam wcześniej o tym poczuciu winy, że nie przejęła ciąży z należytą radością. Czy teraz już Julita może się z tych przekonań, z tych emocji oczyścić tutaj? Wyjmuje coś z serca. W sercu jest kryształ, który odpowiada za różne lęki. Teraz przypomina sobie moment, kiedy ten kryształ dostała, tak jakby dostała ten kryształ w dzieciństwie. No i dostałam ten kryształ w dzieciństwie i go wzięłam i nie wiem po co. Tak naprawdę nie wiem po co, miał mnie przed czymś ochronić i go po prostu wzięłam, dlatego że był ładny, że mogłam się w nim przeglądać, że wydawał się czymś dobrym i bezpiecznym, tak jak taki kryształ, jak coś, co jest nam przekazywane i pokazywane, że to jest drogocenne i właściwie to wszystko, co jest nam pokazywane, jakieś kamienie, biżuteria, kryształy, wspaniałe rzeczy, te, których zaczynamy pożądać albo które kojarzą się dobrze, to one przychodzą często właśnie w postaci astralnej, jakichś implantów, jakichś podczepów i wystarczy, że przybiorą postać, nie wiem, kryształu, który ma jakąś moc, albo ma funkcję ochronną, albo oczyszczającą i to się bierze. I ona go sobie wzięła do serca i mówi, że on też generował bardzo dużo lęku w jej życiu. Lęku, takiego poczucia winy, ale też tego, że czy ona ma wystarczająco dużo miłości, żeby wychować swoje dziecko? Czy się nadaje do tego? To były wrzutki. I teraz sobie ten kryształ tutaj wyjęła, tak? Tak, wyjmuję teraz, tak, ale to już wyszło. Tutaj też Julita pyta o sny. To jest po prostu jej jakaś pamięć, jakieś umiejętności, to panowanie nad snem, że jest świadoma we śnie, że śni i tam pewne też może komendy wydawać różnym tam postaciom. Tak, bo to jest pozostałość życia tybetańskiego, czyli kiedy my przeżyjemy dobre życie. Teraz pytanie, oczywiście teraz trzeba by było pewnie poświęcić kolejną sesję, żeby sobie opisać, czym jest dobre życie, ale to jest to życie bez ego na przykład, to jest to życie, które ona pokazała tam w Tybecie, częściowo je pokazała i wtedy my możemy wydawać komendy. To jest w ogóle, to się też często ostatnio w sesjach pojawia, wydawanie komend. My jesteśmy w stanie wydawać komendy naszemu umysłowi i naszym stanom, które też generuje umysł, nawet ciału, bo my jesteśmy wyżej niż umysł i niż myśli i niż ciało. Z całym szacunkiem dla ciała, które dużo robi, żeby ciało przeszło prawdziwą transformację, nie wystarczy praca z ciałem, musi być bardzo wysoka energia. Ciało musi być we władaniu duszy i ducha. I teraz, jeżeli my łącząc się z wysoką świadomością, czyli tak mamy świadomość, ta świadomość łączy się, tak jak Julita wtedy po tej śmierci w Tybecie połączyła się z duszą i my jesteśmy w stanie to zrobić za życia oczywiście, dlatego, bo jeżeli to zrobimy za życia, to pójdziemy w takie miejsce. Jeśli tego nie zrobimy, to nie pójdziemy. No i z tego poziomu możemy wydawać rozkazy swojemu umysłowi, na przykład, żeby zamilkł, albo żeby przestał coś generować, żeby przestał generować lęk.
żeby ciało przestało się trząść, żeby przestało produkować nieprawidłowe komórki, żeby się oczyściło, żeby przestało coś boleć. Tylko to nie jest rozkaz mentalny, tam musi pójść energia, taka wysoka energia, to jest energia też miłości, bo to jest źródłowa energia, to też jest energia miłości, to jest jeszcze ta wyższa miłość niż ta, która jest uznana. I to przypomina trochę, jest ten serial, był taki serial Duna, nie film, ale serial i tam były te takie prawdomówczynie i one potrafiły za pomocą, no to było pokazane, za pomocą myśli wydawać rozkazy, na przykład komuś, żeby zamilkł, albo żeby się zabił, albo żeby zabił kogoś, albo żeby powiedział prawdę. Wróg stawał się przyjacielem, przyjaciel wrogiem. Tak można było ludzi programować. Ale to było pokazane tam jako manipulacja, natomiast my w taki sam sposób jesteśmy w stanie traktować swoje oprogramowanie tutaj. I ona ma to pokazane trochę jakby w śnie, że to jest możliwe, bo tak było w tym Tybecie. Ona mogła w ten sposób zapanować nad swoim ciałem, czyli tam nie było pracy nad sobą, która trwa, nie wiem, 78 lat, jeden kurs za drugim i ciągle to samo, tylko trzeba w pewnym momencie zechcieć się zmienić. Trzeba powiedzieć sobie, dlaczego chcę się zmienić. Dlaczego tak naprawdę tej zmiany nie ma i dlaczego tak lubię ten flirt z Matrixem. Dlaczego, co mi dają te wszystkie moje stany, potrzeby, te moje nerwy, lęki. Bo często jest tak, że lęk jest po prostu zaklęciem jakby takiej rzeczywistości, że my wchodzimy w lęk, bo myślimy, że jak będziemy w lęku, to przewidzimy coś na przykład. Albo mamy jakąś taką w sobie wręcz masochistyczną potrzebę dobijania się. Oczywiście ona nie jest nasza, ale wtedy tracimy energię i robimy to znowu podświadomie. I tutaj jest tak, wydawanie rozkazów. Rozkaz brzmi tak może źle, bo to jest rozkaz, ale za tym idzie wysoka energia. Tutaj Julita przytoczyła jeden z takich snów właśnie, kiedy krótko po porodzie z córeczką w tym śnie znajduje się w pokoju, w którym drzemały i pojawiają się jakieś postaci ciemne i najpierw jest ona przerażona, ale potem przychodzi ta świadomość, że to przecież jest jej przestrzeń i że nią zarządza, tą przestrzenią i rozkazuje tym postaciom ujawnić się i stanąć przed nią. To jest to, co przed chwilą tutaj opisałaś? Tak, dlatego, że to też mi warto jakoś tam wyjaśnić, że te różne postaci humanoidalne, modliszki, koty, jaszczury i tak dalej, w jakimś sensie to są postaci, jeśli one są w naszej przestrzeni, to stanowią część nas, czyli one się mają o co oprzeć, czyli o część nas. Więc my wydając rozkaz humanoidom, żeby wyszli, to jest tak, jakbyśmy wydawali rozkaz naszym częściom, wyrzuć to i nie brataj się z tym, dlatego, że jeżeli to weszło, to znaczy, że jest coś wspólnego między tobą a tym smokiem, czy tym gadem. Jest jakiś cień, tak? Mówimy dużo w sesjach o cieniu. Jest jakaś złość, jakaś nienawiść, jakiś wyparty wstyd, nie wiem, kompleksy, lęki, coś tam, lenistwo, stagnacja i tak dalej, i tak dalej. Więc ma się to na czym osadzić, więc dokładnie jest tak, ona wydając rozkaz, wypędza z siebie tak jakby wypędzała część siebie, czyli obca część, która udaje nas. Czyli jak my mówimy o tym, że my mamy w sobie część Matrixa, antyźródła, bo z tego też się składamy i wyjście polega na tym, że my musimy wyjść i wyplenić z siebie to antyźródło. I ona sobie w snach pokazuje, jak to robić. Jeszcze pytanie, czy mam klony? Pyta Julita. Nie, ona jest za bardzo świadoma. Tutaj na poziomie, bo to nie dusza ma być świadoma, tylko my tutaj na poziomie tego hosta dokonujemy wyborów. Nie ma. Tutaj była mowa o śmierci, o tym podejściu do śmierci, jak się na nią przygotowywać od początku już tej sesji. Natomiast Julita nam opowiedziała, że w jej życiu bardzo dużo jest śmierci zwierząt, takich domowych zwierzaków. Giną tragicznie zazwyczaj. Co jej chcą przez to pokazać? Patrzę na to, bo to też nie jest tak, że każde zwierzę mówiło o tym samym. Jak teraz patrzę, nie ma tutaj jakiegoś wspólnego mianownika. Czasami to była jakiś los zapisany tego zwierzęcia, które akurat, nie wiem, było w przestrzeni Julity i to, co zamanifestowało, już jest czas na to, że mam opuścić tę przestrzeń. Tak jakby mam cię od czegoś uwolnić, bo nie taka jest moja rola, więc mam cię od czegoś uwolnić, ale też uwolnić siebie. Ale znowu, żeby Julita nie zrozumiała, że zwierzę się chciało od niej uwolnić i popełniło samobójstwo, bo to nie jest w ogóle ten tok myślenia. Tak jak ona na przykład o kocie mówiła, to jest uwolnić ducha, bardziej to jest dla niej taka informacja.
uwolnić swojego ducha, tak jak miała uwolnić swojego ducha poprzez, bo tutaj się nakłada znowu ta śmierć, nie poprzez śmierć, to jest śmierć ego. Znowu cofam mnie do tego Tybetu, kiedy ona, zanim tak jak narysowała ten kształt tego migdała i jest góra, to jest życie, dół to jest życie i jest śmierć i narodziny, to na tej górze, gdzie jest życie i na tym dole, gdzie jest życie, tam były różne śmierci. To dzisiaj my to nazywamy rozpadem hosta, pożegnaniem się z jakąś naszą częścią. I tak jakby to były jakieś takie, my musimy przechodzić przez różne małe śmierci nas, które składają się na obraz czegoś sztucznego, co później nami zarządza. Więc co jej pokazywały zwierzęta? Zwierzęta jakby odchodziły w jakimś dla nich momencie. To nie jest wina Julity, ale to takie nagromadzenie było jakby które ona może odczytać. To jest trochę tak, że już czas na śmierć, bo śmierć doprowadzi do uwolnienia twojego ducha. Mówimy o śmierci tutaj części hosta, czyli pozbycia się czegoś, nie śmierci fizycznej. Przyczyna blokady finansowej, obfitości finansowej, kreacja przychodzi z trudem, musi się w życiu napracować. Nie robi tego, co jest nią. To tak wtedy jest najczęściej. Czyli jeżeli jesteśmy w energii duszy, to ta obfitość jest, ona jest taka, jaka powinna być na dany moment. Nie zawsze dusza, jak się nawet manifestuje, kiedy coś robimy, uważa, że, no w ogóle czy dusza może uważać, no ale to nie zawsze jest ta energia, która dąży do tego, żebyśmy się otoczyli pieniędzmi, jakimiś, nie wiem, nieruchomościami i dali sobie tutaj to poczucie, takie słynne poczucie bezpieczeństwa w Matrixie, które w całości jest niebezpieczne razem ze swoimi majątkami. Bardzo niebezpieczne jest też posiadanie dużego majątku, bo to jest dopiero niebezpieczeństwo dla tych części duchowych i dla naszej świadomości. Takie osadzenie się, że tak już jest dobrze, bo mamy to na koncie, to już wiemy, że w razie czego, to tam, nie wiem, opłacimy sobie coś, czy nas nie wyrzucą, czy nie zostaniemy bezdomni. A to tak nie jest. Więc jedna rzecz to jest taka, że do końca nie robi tego, co jest nią, co jest jej energią, no a jeżeli będzie robiła, to dusza na pewno ona dostanie zwrot tutaj w postaci tej energii pieniądza, ale no nie sądzę, żeby to były jakieś wielkie majątki, które ją by tutaj spętały i sprowadziły na nią takie poczucie, że już jest wszystko dobrze, już nic nie trzeba, bo my traktujemy to, że jak mamy pieniądze, to już zrobiliśmy progres. No bo spełniłam marzenia, to znaczy, że kreuję, że mi się udaje, bo pieniądz to jest coś takiego, że mi się udaje. Mam pieniądze, to znaczy, że w moim życiu jest wszystko dobrze, a tak nie jest. Czyli tutaj kreatywność, tak? To, co mówiła Julita o swoich zainteresowaniach, też o studiach wcześniej, to jest jej droga tutaj bardziej niż to, co robi obecnie. Tak, znaczy to, co robi, to nie jest tak, że ona to, co robi obecnie jest złe dla niej, ale na pewno ten wymiar, ten artystyczny bardziej, czyli tak jakby odwrócenie proporcji, bardziej ten artystyczny, a to, co jest związane tutaj z tymi mediami społecznościowymi jako coś mniejszego, bo ją ciągnie do innych rzeczy, takich w ogóle podróże mi się bardzo pokazują przy niej. Tutaj, ponieważ Julita też wspomniała o obecnym partnerze, o tym, że odpowiadają na swoje własne jakieś rany i wspominała też o tym drugim mężczyźnie, który jest jej wyjątkowo bliski. Czy cokolwiek tutaj a propos jednego lub drugiego chciałaby sobie powiedzieć? W jakimś sensie jeden i drugi jest pułapką, ale ten, który jest jej partnerem, jest łatwiejszy do tego, żeby się z tej pułapki wyswobodzić. I to nie oznacza odejścia, to nie musi oznaczać odejście, rozwód, rozstanie. Pokazuje teraz dosłownie coś takiego, jak taka kobieta, która jest w skrzyni i ona jest taka poplątana, jak jakiś takich show tych iluzjonistów, nie wiem, David Copperfield. Tam zaplątał jakąś kobietę i wrzucił ją do jakiegoś pojemnika z wodą i ona teraz ma ileś tam sekund, żeby się wyswobodzić z tych sznurów. I ona wyswobadzając się, i to jest jakby w jej zasięgu totalnie, uwalnia również jego. On się uwolni przy okazji też jakby, chociaż jest też takim mocnym hamulcowym w jej życiu, no bo to jest ta transformacja. Oni jakoś na siebie wpływają. Wpływają na siebie negatywnie, wpływają pozytywnie. Ona ma duży potencjał do tego, żeby zmiana również zaistniała w jej partnerze. Natomiast ten drugi, no tam jest pamięć innych żyć. I tam jest też że to jest to uczucie niemożliwe. No tak się przynajmniej wydaje, że jest niemożliwe, bo wszystko jest możliwe. Ale to, że jest ten dystans i ten dystans jest też jakby jakoś tak zachowywany przez nich świadomie, to też powoduje, że taki związek staje się, trochę mu naddajemy ważności często.
To jeszcze dokończymy tutaj kwestię ciała fizycznego i zaraz dokończymy też oczyszczenie. Tutaj też mamy zimne i bardzo bolące dłonie i stopy. Blokada tutaj jakaś energetyczna? Tak, to jest ta blokada właśnie przepływu energii, tam są implanty na poziomie właśnie nadgarstków też mocno, nogi tak samo i tak, nie płynie energia do końca, czyli to jest zablokowana właśnie tak, bo ona ma w sobie kreację, ona jest kreacją właściwie, ona ma dużo tego w sobie, dużo tej energii, tylko to jest brak realizacji, czyli my mamy dużo pomysłów, bardzo chcemy, ale jak przychodzi to do czego, no to na przykład nie robimy tego do końca, jakoś to się wszystko rozmywa. Zaraz tutaj te implanty usunie. Jeszcze są duże problemy z jelitami. Przyczyna? Ja widzę stres, ale to jest taki stres, jakiś taki permanentny, którym ona nasiąkła i do czego jest przyzwyczajona, tak jakby te jelita pobrały coś, pobrały. Nie wiem, czy to jest trochę jak nerwica jelit, czy to jest jakieś jelito drażliwe, coś takiego mi się pokazuje, ale podłoże jest w systemie nerwowym i w takim byciu pod napięciem. No i mamy tatuaże, już bez jakiegoś głębokiego analizowania, tylko czy są tutaj negatywne i czy może sobie dezaktywować. Serce przebite mieczami na prawym udzie. Serce przebite mieczami, czyli no, brak dostępu do swojej tutaj energii, miecze wbite jako coś, co nawet nie tyle rani, co przez to wbicie powoduje zablokowanie przepływu energetycznego. To też zaraz dezaktywuję i też jest Feniks na prawym biodrze. O tym Feniksie też mówimy tutaj jako tym lupie, odradzaniu się w kółko. Tak, czyli powstaje z popiołów, odradzam się jako niby sukces, ale jestem zamieniona w ten popiół i to odradzanie, nie musimy się odradzać, nie musimy wstawać z żadnego popiołu, tak naprawdę, tak. No to jest symbol, tak, symbol pułapki. No i tutaj też na lewej ręce z kolei kosmonauta, bardzo ją pociąga ta tematyka. Też tutaj nie mamy za bardzo czasu, żeby ewentualnie zaglądać w jakieś życie, bo pewnie też były tego typu życia. Tak, tu w ogóle były takie życia, wyjście poza kopułę, jak wyjść poza kopułę, tak jakby świadomość, tak jakby ona była w jakiejś organizacji, nie wiem, być może nawet jakiejś oficjalnej, która ma dostęp do innej wiedzy niż my tutaj mamy na co dzień tę wiedzę podaną. I tam było takie wyjście poza kopułę i trochę to mi się teraz kojarzy z tym atlasem słynnym, który teraz wszyscy się tym emocjonują, co to tak naprawdę jest, co to jest za konstrukcja, że to, bo widziałam jakieś filmy, ktoś mi podsyłał, że tam jacyś telepaci rozmawiają tam z tymi kosmitami, którzy są rzekomo na tym statku i ci kosmici coś tam opowiadają, więc to też pokazuje, jak działa iluzja również wśród telepatów. I to pokazuje, jak bardzo, bo ten obiekt ma na sobie takie nakładki różnego rodzaju i w zależności teraz od tego, jaki ktoś ma system reprezentacji, w co wierzy, to takie zacznie szczytywać komunikaty, bo tam jest dużo tak ponakładane. No więc jeżeli ktoś jest taki, że chciałby, żeby to było coś tam, że to jest ten znak tam z zaświat, z jakichś tam, nie wiem, innych cywilizacji, które przyjadą nas uratować i to się dzieje na jakichś tam hipnozach regresyjnych, no to zacznie kanalizować, przekazywać tam jakieś treści. Jeśli ktoś uważa, że to jest sztuczne albo to jest zagrażające, to będzie mówił coś innego. Bo na tym obiekcie tak jakby są takie różne nakładki. No generalnie jest tak, ja tylko może powiem, bo to się wiele osób też interesuje tym, że ten nasz tak zwany kosmos to jest trochę tak, jakbyśmy wyglądali właśnie przez tę dziurkę od klucza i chcieli zobaczyć, jak wygląda świat, jak ja wyjrzę przez dziurkę od klucza. A jeszcze tak, jak jest ta dziurka i to ona nie pokazuje tego, co jest tam po drugiej stronie, tylko ktoś tam robi projekcję i stawia na przykład jakiś stent albo coś tam wyświetla. Więc to wszystko, co jest w tym tak zwanym kosmosie, jest całkowicie kontrolowane i tam nie ma dostępu do tego, co jest rzeczywiście poza tą warstwą, którą my widzimy. Więc jeżeli dostaje się jakikolwiek obiekt, to jego dostanie się było również zaplanowane i kontrolowane. Więc nie ma możliwości jakiegoś przypadku, czy jakiegoś czegoś, co się wymknęło komukolwiek spod kontroli. Więc on jakby wszedł tutaj, żeby wprowadzać chaos. I jest to na pewno jakiś odłamek czegoś wpuszczonego, co nie pochodzi z kopuły jakby naszej, tylko przedostało się z innej przestrzeni, ale jest to przedostanie się kontrolowane. To tutaj te tatuaże, serce z mieczami i Feniksa po lewej stronie uda i biodro teraz można sobie dezaktywować, jeżeli jest jakiś wpływ tutaj negatywny tego. Tak, się czyści. A ten kosmonauta jest neutralny na lewej ręce? To jest takie bardziej pozytywne wspomnienie czegoś. Chcę wyjść poza kopułę, poza ograniczenie.
To już dokończmy oczyszczanie. A tutaj jeszcze, jeśli chodzi o implanty, o struktury w ciele jeszcze. Kręgosłup, na pewno ten dół. Jeszcze serce się też czyści, istota świetlista, gardło, głowa, tam w głowie przekonania, ograniczenia, przekonania, jakieś uwarunkowania. Jest jeszcze podczep ojca na poziomie brzucha, trochę to z jelitami związane, ale też nerka, prawa strona. To oczywiście nie jest ojciec, dusza ojca. To są te części, które są nieświadome, które zostały jakby na poziomie tego poczucia winy do niej przyczepione, tak jakby celowo przyczepione. Więc to nie jest to, żeby tak była jasność, tak, że to nie jest dusza, która się podczepia i żeruje. To są te części takie nie bardzo nieświadome. To się teraz też uwalnia. Tam jest poczucie winy i tak jakby to się uwalnia też z biodra, prawego biodra jednocześnie. Kobiecość też. Mhm. Tutaj propos mamy wycofana emocjonalnie, krytykująca i to jakby ta terapeutka trochę jej przypomina tutaj tę mamę. Coś tu jest też na rzeczy, zaraz mamę też usuniemy tutaj tę energię, ale ta terapeutka coś tutaj też jest na rzeczy do usunięcia, czy jak to widzisz? Praca z ciałem. Tak, no, bo to jest tak, że pokazuje jej też to, co ona ma w sobie jakby nieuzdrowione. I w momencie pewnie, kiedy ta mama zostanie teraz usunięta, no to też te potrzeby i te wybory terapeutów się mogą zacząć też zmieniać. I to mogą być już inne energie, nie energie takie karzące, takie triggerujące, tylko takie, które uzdrawiają. To wszystko to, co dotyczy mamy, co się zapisało, co jeszcze jest tutaj do uwolnienia teraz, to Julita niech to wyrzuci. No tak, bo ona sobie przypomina siebie tam w tym Tybecie, która jej z kolei przypomina, gdzie jest ta matka. Z całym szacunkiem dla ziemskich matek, Julita też jest ziemską matką, ale też jej córka, też jej pierwszą matką jest jej dusza. I to też o tym trzeba pamiętać. I ona też o tym pamięta teraz i też jakby tu przechodzi taka energia, która jest dla niej teraz bardzo uwalniająca. Czy to wszystko, jeśli chodzi o ciało, o implanty? Tam też, zobacz, ta aborcja, o której mówiłyśmy, ta ciąża z tym pustym jajem, czy tam ślady zostawiła? Tutaj nie, tutaj jest jeszcze coś takiego, że mama nie pozwoliła jej uratować ojca. I że mama tak naprawdę, że jakby to było coś takiego, nie zaufała jej wizji, nie zaufała jej przeczuciu. I wzięcie na siebie czegoś, dlatego to poczucie winy, dlatego był ten podczep, to tak jakby byty wykorzystały tę lukę i tak jakby wsadziły tego ojca tak zwanego, bo to nie jest ojciec, on by się nie podczepił. No i jednocześnie tutaj też jeśli chodzi o mamę, czyli ta kobiecość, ta żeńskość zdradzająca i taka, która jest podstępna, nie czuje, nie rozumie, nie pozwoliła mi, żeńskość mi nie pozwoliła, to jest też program, że żeńskość nie pozwala. Żeńska energia, ta prawdziwa, to jest energia uzdrowienia, uwolnienia. Istoty świetliste jakieś chyba też wcześniej wymieniałaś? Czy w sercu były wcześniej, tak? To poszło? Tak, jedna w sercu, tak. Już nie ma. Cokolwiek tutaj jeszcze, jeśli chodzi o jakieś postaci, jakieś humanoidy tu się pojawiły w snach, cokolwiek, jeżeli tak, to też tutaj do eliminacji. Tak, jakieś tam zimne, niebieskie, to nawet nie ma sensu tego wymieniać. I też Babilon się pojawia. Tam różne kontrakty na etapie tutaj tworzenia tej cywilizacji, religii, podporządkowanie bogom, podporządkowanie sile wyższej, jako w ogóle taki kontrakt, który się tam przewijał przez wiele żyć. A propos tych zaburzeń widzenia, to powiedziałeś, że to jest coś, co ona sobie tutaj przyniosła i chce sobie to zostawić, tak? Tutaj nic nie ma do wyjmowania z oczu na przykład. Nie, jak się oczyściła też ta głowa, być może już to przypominanie nie będzie potrzebne. Już teraz dużo zależy od Julity. Ja mam takie poczucie, że jak ona bardziej zacznie widzieć innymi zmysłami, tymi parazmysłami, to widzenie się u niej zmieni, nawet na takie tradycyjne, bo ona już nie musi sobie przypominać. Całe to oczyszczanie, którego dokonała Julita, jakby też zawierało w sobie siłą rzeczy też kontrakty na to życie, a ten główny tutaj, jeżeli mamy go nazwać jednym słowem lub zdaniem, czy coś takiego tutaj ci się pojawia? Przyjście w czasach ostatecznych, żeby przypomnieć sobie to, co pamięta po tym odejściu tybetańskim i żeby przypomnieć tym, którzy również wychodzili w taki sposób, że to wyjście w taki sposób jest możliwe. Jeszcze ta trzecia sztuczna nitka DNA związana z transhumanizmem, czy to było aktywne u Julity? Tak,
Ona też to teraz oczyszcza. Mitochondrie niech sobie też doenergetyzuje tutaj w tej przestrzeni. Może to zrobić? Tak, to się też czyści, tu jest więcej energii, poszerza się przestrzeń serca też tak bardzo mocno teraz i ona tak pokazuje, że bierze takie jakby bardzo głębokie teraz oddechy. I ten każdy oddech tak jakby czuła jednocześnie bicie swojego serca, tak silnie, a to bicie serca przypomina jej jakieś uderzenie w bębny, jest takie stanowcze, miarowe i to takie uderzenie, ona mówi, że kiedy my naprawdę słuchamy serca, nie tylko tego mięśnia, ale jest jeszcze bicie serca, które jest poza tym wszystkim tutaj, czego my doświadczamy, to bicie serca tak naprawdę łączy nas ze źródłem i kiedy my potrafimy się w to wsłuchać i zsynchronizować z tym sercem, z tymi uderzeniami, to jest to coś, co powoduje hakowanie tej gry, to powoduje tworzenie w niej dziur, tworzenie w niej takiej jakby kontrfali. To jeszcze została nam przestrzeń lustra, ta pozamatrixowa, ale tu już na samym początku nam się pokazała Julita właściwie poza siatką, więc te rejony są jej tutaj doskonale znane. Lustro jest jeszcze przed tym źródłem, które nam pokazała na początku. Jest w tym źródle, to jest to miejsce, bo ona nie była w źródle tam, tak? Ona była w tej przestrzeni pomiędzy, więc to lustro, do którego my idziemy w czasie sesji energetycznie, to jest to lustro, gdzie widać tę przestrzeń, w której ona była, bo tam są dusze, czyli tak jak my mówimy, że tam jest dusza, która patrzy, to tam jest to miejsce. Czy teraz też się tam udaje, Julita? Czy tam już jest może od początku tej sesji? Ona tam idzie inną ścieżką, którą sobie teraz pokazuję, tak jak tam była w górach, to tutaj bardziej widzę plażę, tak jakby była dosyć taka płytka woda, wybrzeże, ona gdzieś tam wchodzi w głąb, nie wiem, no to jest morze prawdopodobnie, bo jest dosyć płytko, tak jakby szła, ale to morze jest płytkie, no powiedzmy, że jej sięga gdzieś tak już maksymalnie do pasa i podchodzi, co ciekawe, bo tak jakby podchodzi, to jest jak w Truman Show, tam było też, że on dopłynął w pewnym momencie już po tych wszystkich burzach do tej makiety i okazało się, że już dalej nie można i ona też tak jakby dochodzi do takiej makiety i nawet tam na tej makiecie zachodzi słońce teraz i ona tak rozrywa tę makietę, widzi, że za tą makietą dopiero zaczyna się coś, co jest jeszcze bardziej prawdziwe. No i tam jest ciekawe, bo tam się zaczyna coś takiego, bym powiedziała, że tam jest ciemno, ale jest jednocześnie jasno i nie wiem, jak to opisać. To mi przypomina trochę taką dżunglę, las tropikalny. Jest ciepło, jest wilgotno, jest po zachodzie słońca, ale jest bardzo bezpiecznie. Czyli to nie jest tak, że idziemy do jakiegoś lasu, robi się ciemno i się boimy. Tylko czujemy, że to jest miejsce bardzo przyjazne, tak jakby na nas czekało. I ona mówi, że to też jest jedna z takich dróg tutaj do tego miejsca i teraz jakby stoi przed taką znowu pionową taflą i mówi, że tam jest ona sama, to ona to wie, że tam jest ona sama, ale tam są też inne dusze. I tak sobie tutaj jeszcze chciała to po raz kolejny przypomnieć sobie tutaj hostowi, czyli tej jej części, tej, która jest tym skafandrem, tym pojazdem, tym bolidem, do którego wsiada dusza, żeby przeżyć tutaj to, co ma host do przeżycia bardziej niż dusza. Bo tak naprawdę chodzi tutaj o hosta i to, co do hosta jest podpięte, czyli te części świadomości, bo chodzi o to, żeby te części świadomości się wyzwoliły. No i żeby wyszły razem z duszą, a nie zostały tutaj na poziomie gry. I to ona to sobie właśnie teraz przypomina. Mówi, że tutaj już tak jest dobrze, że wiadomo, że tutaj nie ma lęku, że wiadomo, że tutaj nie ma tej codzienności, tu nie ma tych tragedii, tu nie ma tej gęstości, tu nie ma tych dramatów, tu nie ma tych sztucznych ekstaz i fałszywych wizji. Ona to bardzo powtarza, że fałszywe wizje są tak samo niebezpieczne jak brak wizji, właściwie może bardziej nawet niebezpieczne i żeby na to też uważać, bo wszystko, co jest wizją, to musi pochodzić z tej głębokiej przestrzeni serca. I teraz ona tak jakby mówi, że już wraca, ale razem z tym poczuciem, z tym wspomnieniem, z tą ciemną dżunglą, cokolwiek to znaczy, bo to może się kojarzyć negatywnie, ale w tym przypadku to jest bardzo pozytywne. Ona wraca w sobie z tym, tak jakby tym się stała, tą energią, tą częstotliwością, tą frekwencją i pokazuje to też swojej córce, tę przestrzeń. Mówi, żeby tam też sobie wchodziła
ale żeby znalazła tę przestrzeń poprzez siebie, dlatego że nikt ani nic nie może jej tam prowadzić, kiedy ona byłaby nieświadoma, to musi sobie ją też na nowo i sama odnaleźć, bo tam poczuje, kim tak naprawdę jest. Ona jej to teraz przekazuje. Kim jesteś, mówi do swojej córki. Przypomnij to sobie, bo dlatego tutaj jesteś, żeby to sobie przypomnieć, bo tylko z tym poczuciem i z tą wiedzą, która jest jedyną prawdą, będziesz w stanie też stąd wyjść tak jak ja.